Dziś prawdziwy koszmar polskiej kryminalistyki, Leszek Pękalski, wampir z Bytowa. Przyznał się do 90 zabójstw, skazany tylko za jedno. Od patologicznego dzieciństwa przez makabryczne zbrodnie w całej Polsce, proces stulecia, aż po Gostynin, gdzie siedzi do dziś, listopad 2025 roku. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Dzieciństwo i młodość, trauma i odrzucenie. Leszek Jacek Pękalski urodził się 12 lutego 1966 roku o godzinie 17:45 w szpitalu powiatowym w Miastku jako jedno z bliźniąt. Jego siostra Joanna przyszła na świat 20 minut wcześniej. Matka Cecylia Pękalska, urodzona w 1939 roku, robotnica rolna w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Osieki Lęborskie. Chroniczna alkoholiczka, nigdy nie wskazała ojca dzieci. W akcie urodzenia rubryka ojciec pozostała pusta. We wsi Osieki Lęborskie plotkowano, że ojcem mógł być żonaty sąsiad Stanisław K. Inni mówili o gwałcie, którego Cecylia miała paść ofiarą w stanie nietrzeźwym. Już w połogu matka odmówiła karmienia piersią i podpisała zgodę na oddanie noworodków do domu małego dziecka. Bliźnięta najpierw trafiły do żłobka numer 2 w Słupsku, a następnie do domu dziecka przy ulicy Rybackiej w tym samym mieście. Personel zapamiętał je jako dzieci śmierdzące moczem, z wszy we włosach, wiecznie głodne i płaczące. Leszek chorował częściej niż siostra. Miał niedowagę, nawracające zapalenia oskrzeli i płuc. W wieku 4 lat, czyli w 1970 roku, oboje dzieci umieszczono w domu pomocy społecznej w Przytocku koło Czarnego. Tam po raz pierwszy w dokumentacji pojawiły się wzmianki o przemocy wobec Leszka. Starsi wychowankowie bili go, gasili na nim papierosy, zmuszali do jedzenia pasty do butów i picia moczu. W dokumentach DPS z 1973 roku znajduje się wpis: Leszek P. wykazuje zachowania autoagresywne, gryzie się po rękach do krwi, drapie twarz. Jednocześnie reaguje agresją na słabszych. Raz próbował udusić 5-letniego chłopca poduszką. W 1974 roku matka próbowała odzyskać dzieci. Sąd rejonowy w Słupsku odmówił, uznając Cecylię za całkowicie niezdolną do opieki. Wyrok z 12 maja 1974 roku. W 1977 roku Leszek rozpoczął naukę w szkole specjalnej nr 4 w Bytowie, popularnie zwanej Szkołą Życia Pierwsza. Pełna diagnoza psychologiczno-psychiatryczna z 1978 roku, psycholog szkolny Barbara wskazywała iloraz inteligencji 82 w skali Wechslera dla dzieci, organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego o nieustalonej etiologii, jąkanie kloniczno-toniczne nasilane stresem, niedorozwój emocjonalny, cechy osobowości psychopatycznej w zalążku. W internacie Leszek był regularnie ofiarą zbiorowych napaści seksualnych. Starsi chłopcy zmuszali go do stosunków oralnych i analnych. Bili, jeśli się opierał. Jednocześnie sam zaczął przejawiać zachowania dewiacyjne. Masturbacja publiczna w świetlicy, podglądanie dziewczynek w toalecie, kradzież bielizny z suszarni i wąchanie jej nauczyciele, wspominali po latach, budził litość. Chudy jak patyk, blady, wiecznie głodny, prosił o każdą kromkę chleba, ale gdy coś mu się nie podobało, wpadał w szał, gryzł, drapał, raz próbował udusić kolegę poduszką w czasie snu. W 1980 roku Cecylia Pękalska zmarła. Znaleziono ją martwą w swoim domu. Po kilku dniach zapiła się na śmierć Leszek
Nie płakał na pogrzebie i nie okazywał żadnych emocji. Po śmierci matki opiekę prawną przejął wuj Jan Pękalski, mieszkający w tej samej chałupie w Osiekach. Pracował dorywczo w PGR-ach za 200-300 zł miesięcznie, ale większość czasu spędzał na włóczędze po okolicy. Sąsiedzi wspominali, śmierdział na kilometr, brudny, w łachmanach, gadał sam do siebie, jąkał się strasznie. Dziewczyny uciekały przed nim jak przed diabłem, a on tylko patrzył tym martwym wzrokiem. Pierwsze kontakty seksualne Leszka to zoofilia. W zeznaniach z 1993 roku przyznał, że współżył z psami i końmi w stodole wuja. W 1983 roku formalnie ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Bytowie na kierunku rolnik-mechanizator, ale nie zdał egzaminów praktycznych i nie otrzymał żadnego świadectwa. Od tego momentu zaczął regularne, wielodniowe wyprawy autostopem. Wyjeżdżał na 3-4 dni, wracał brudny, opowiadał o przygodach z paniami. W policyjnych dokumentach z 1984 roku pojawia się pierwsze zgłoszenie o napaści seksualnej. Leszek napadł na 15-letnią dziewczynę w lesie pod Bytowem. Próbował zgwałcić, uciekła mu. Sprawę umorzono z braku dostatecznych dowodów. W tym samym 1984 roku, według jego późniejszych szczegółowych zeznań, po wielkiej kłótni z wujem wyjechał do Torunia i popełnił pierwsze morderstwo. Młoda kobieta, spotkana na dworcu PKP, uderzył ją kamieniem w głowę, zgwałcił zwłoki. Wrócił po tygodniu do Osiek, jakby nigdy nic. Do końca 1984 roku był już w pełni ukształtowanym psychopatą seksualnym z ogromną frustracją, nienawiścią do kobiet i całkowitym brakiem empatii. Trauma dziecięca, przemoc, odrzucenie i organiczne uszkodzenie mózgu stworzyły potwora gotowego do serii zbrodni, która wstrząśnie całą Polską w ciągu kolejnych 8 lat. Drugi okres zbrodni, seryjne zabójstwa i gwałty. W latach od 1984 do 1992 Leszek Pękalski popełnił, według własnych, wielokrotnie składanych i niezwykle szczegółowych zeznań, od 67 do 90 morderstw na terenie całej ówczesnej Polski. Przejechał autostopem i pociągami ponad 100 000 kilometrów, praktycznie nie wracając na dłużej do Osiek. Zawsze miał przy sobie stary plecak wojskowy, 3-4 brudne koszule, kostur z leszczyny o długości 140 cm, nóż myśliwski i kilka sznurków. Podejrzany Leszek Pękalski, tak? I przyznaje się? Spał w lasach, opuszczonych stodołach, na dworcach PKS i PKP, w krzakach, przy drogach krajowych numer 6 i numer 7. Atakował wyłącznie pod wpływem impulsu seksualnego, gdy popęd stawał się nie do zniesienia. Schemat był niemal identyczny w każdej sprawie. Podchodził od tyłu, uderzał kosturem w potylicę lub skroń, dusił paskiem od własnych spodni albo gołymi rękami, bił wielokrotnie, zwłaszcza w krocze i twarz, gwałcił żywą lub już martwą ofiarę, niekiedy wracał do zwłok po kilku godzinach i powtarzał nekrofilny stosunek. Zabierał drobne trofea, majtki, biustonosze, kolczyki, pierścionki, czasem portmonetki z dokumentami. Chronologia najważniejszych, potwierdzonych i podejrzewanych zabójstw na podstawie akt prokuratury wojewódzkiej w Słupsku, tomów od 23 do 68 oraz wizji lokalnych. 1984 rok. Toruń. Seria 3-4 kobiet w okolicy dworca PKP i Starego Miasta, tak zwane dziadek z laską. Pierwsze morderstwo. Kobieta około 30 lat spotkana na peronie, uderzona kamieniem w głowę, zgwałcona za to i to jami. 1986 rok. Szczecin, ulica Mickiewicza, 19-letnia prostytutka uduszona własnym paskiem. 1987 rok. Białystok,
porwanie 11-miesięcznego chłopca z wózka przed blokiem, rozebranie do pieluchy i porzucenie w lesie przy minus 20 stopniach Celsjusza, dziecko zmarło z wychłodzenia. 1988 rok. Suwałki, 72-letnia emerytka w mieszkaniu na parterze. Wpuściła, bo prosił o szklankę wody. 1989 rok. Łódź Bałuty. 3 kobiety w ciągu 1 miesiąca, wszystkie uduszone w mieszkaniach. 1990 rok. Kraków Nowa Huta. 2 turystki niemieckie w lesie pod klasztorem Kamedułów. 1991 rok. Darszkowo koło Słupska. 17-letnia Sylwia R., praktykantka w sklepie spożywczym. Ponad 30 uderzeń kosturem, wielokrotna nekrofilia. 1992 rok. Osieki, gwałt na Bernadetcie K. Jedyna ofiara, która przeżyła i rozpoznała go. W stenogramach zeznań z okresu od listopada 1992 do marca 1993 roku Pękalski podawał szczegóły, których absolutnie nie mógł znać z prasy. Prasa nigdy ich nie publikowała. Majtki miała różowe w białe grochy. Leżała na prawym boku, ręce związane paskiem od własnej spódnicy. W kuchni na ścianie wisiał obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej i kalendarz z 1989 roku. Sprawa z Lęborka. Dziecko płakało bardzo głośno. Rozebrałem je do samej pieluchy. Zostawiłem w lesie koło drogi na Augustów. Było minus 15 stopni. Śnieg po kolana. Białystok. Uderzyłem ją 18 razy w głowę, potem jeszcze 5 razy w krocze, bo się ruszała. Sylwia R. To jest jedna z nielicznych ofiar mieszkających w pobliżu Leszka P. Tak, Sylwia rzeczywiście mieszka kilkanaście kilometrów od ostatniego miejsca zamieszkania Leszka, od Osiek. Pracowała w sklepie w Kołczygłowach. Leszek przyszedł poprosić ją o coś do jedzenia. Dziewczyna przyniosła mu jedzenie do lasu, prawdopodobnie była u niego dzień wcześniej. Kiedy przyszła powtórnie, Leszek, tak twierdzi podczas śledztwa, poprosił ją o rękę. Dziewczyna go wyśmiała, no i wtedy uderzył ją, zaciągnął zwłoki w pobliskie zarośla, po czym te zwłoki zgwałcił. Kiedy policja rozpoczęła poszukiwania wraz z rodziną Sylwii, Leszek spał w pobliskim paśniku. Mimo że były puszczone psy, psy nie trafiły na żaden trop, ponieważ padał deszcz. Po kilku godzinach Leszek odszedł i prawdopodobnie był na pogrzebie Sylwii. Był gdzieś za krzakami podczas pogrzebu. Nie wiem, czy to się potwierdziło w śledztwie, ale tak twierdzą mieszkańcy. Zresztą tak czasami bywa, o tym mówią głównie powieści kryminalne, może mniej kryminalistyka, Że morderca wraca na miejsce zbrodni i on zresztą tu wracał. To jest paśnik parę metrów od miejsca zamordowania Sylwii. Tak, zaledwie kilkanaście metrów od tego miejsca, od tej sosny. Lesiu zmęczony przyszedł się tutaj przespać. Czyli zwłoki leżały tu po lewej Gdzieś stronie, on niedaleko, właśnie tak. spał On przy spał zwłokach. właściwie przy zwłokach. No on niejednokrotnie obserwował jakby... Śmierć ofiary I potem ją już po śmierci. po śmierci. Czy Sylwia też była tu rozebrana do naga w większości tego Tak, przypadku? Mam pytanie do podejrzanego jeszcze raz. Czy podejrzany Leszek Pękalski wyraża zgodę na przeprowadzanie takich czynności w dniu dzisiejszym, jak też na filmowanie? Proszę bardzo, pełnym zdaniem odpowiedzieć, proszę. Zgadzam się na przeprowadzenie czynności tak zwanej wizji lokalnej i filmowanie na aparat fotograficzny i kamery wideo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę teraz wskazać tym trzymanym przez pana rulonem, no tak jak panu Tak, uderzył. biłem ją. Ale najpierw raz jak panu uderzył, w którym miejscu? Pierwszy raz. Tu z tyłu uderzyłem. Z tyłu, w kark Tak. czy w głowę? Tu uderzyłem, no. A potem? Potem tu Proszę uderzyłem. pokazać, tak? Tu, Pan pokazuje, że to kilkakrotnie. tak.
Czy miało to miejsce kilkakrotnie? No z kilka uderzeń, gdzieś z 4-5 uderzeń mocnych. 4-5 uderzeń. Tak. I co się stało po tych uderzeniach? I ona się przewróciła wtedy. A proszę pokazać, w jaki sposób się przewróciła. Się przewróciła. I związał podejrzany Tak, tą, tak. tą chustkę, tak? Tak. Czyli zacisnął. Tak. Zacisnął. Tak. Dobrze. Czy pan zacisnął i zawiązał na sypę, czy tylko pan ścisnął i potem puścił? Ścisnąłem raczej i puściłem na końcu. Ścisnął pan, Tak. tak? Czy nie pamięta pan dokładnie? Może tak dokładnie nie pamiętam jak to było, ale ściskałem. Ale na chustką. pewno pan zacisnął, tak? Tak. Ściskał pan ją, przez jakąś chwilę zaciskał, tak? Tak. Na tej szyi. Tak pan ją chwycił? Tak. Tylko, że to pod pachy. No to niech pan pokaże pod te pachy, tak? Aha, ma pan... Niech pan wie się rozdejmijcie, przecież nie ucieknie nam, tylu nas tutaj jest, nie? No dokładnie pokażę. Gdzie? Nie wiem dokładnie, Panie Pękalski, gdzie z nią szło. Momencik, czyli tak, może na chwileczkę. Podejrzany zdjął majtki, a wspomniał przed chwilą, że rajstop raczej nie zdejmował, tak? Rajstop nie zdejmował. Czyli rajstopy pozostały na nogach, Tak. czy częściowo tak ściągnięte, tak? Do kolan, tak? Do połowy. Do połowy, tak? Tak. Dobrze. Co było dalej? Panie Pękalski, w tej chwili pan wskazał tutaj ten krzak Tak. jako prawdopodobny, Tak. że tutaj pan zostawił. Tak. Ale wcześniej pokazywał pan, że to było mniej więcej na wysokości linii znalezienia ciała i tam zostały te rzeczy znalezione, więc jak pogodzić teraz te dwa fakty, co? Czy to No tak faktycznie te rzeczy znaleziono tam. A dzisiaj pan, i też tam pan wskazywał to miejsce, a dzisiaj pan tutaj w końcowej fazie wskazuje nam te miejsce. Dlaczego pan to? to Czy pan nie się pamiętam. pomylił, czy... To tak nie pamiętam, może się pomyliłem. Czy to w to miejsce, bo czytałem kawałek dalej, ale pod Sierkami. Jest pan pewien, że pod Sierkami pan zostawił, ale tak. czy w tym miejscu to pan dokładnie teraz Nie orientuję się. nie orientuje się? Podczas 73 wizji lokalnych, najdłuższa seria w historii polskiego śledztwa, Pękalski zachowywał się jak aktor na scenie. Wchodził do mieszkań, układał manekina w dokładnie takiej pozycji, w jakiej zostawił zwłoki, pokazywał ruchy duszenia i gwałtu, często dostawał widocznej erekcji na widok młodych policjantek. W plecaku znaleziono przy zatrzymaniu 27 par damskich majtek i kilkanaście biustonoszy, trofea z różnych zabójstw. W 1991 roku po zabójstwie Sylwii R. zostawił na miejscu zbrodni ślady butów numer 44 i nasienie to stało się kluczem do identyfikacji rok później, wcześniej w maju 1992 roku zgwałcił Bernadette K. w Osiekach. Przeżyła, bo uciekła sąsiadom. Rozpoznała go na zdjęciu, dostał za to 2 lata w zawieszeniu na 5 lat. Sąd uznał niepoczytalność. Takie chuchro, przecież takie spokojne, jak przyszedł do sklepu, to on tylko takim, zawsze pod takim strachem przyszedł. Tylko się pytał, co słychać, co widać, co słychać i tak się ogląda, do sklepu jak przyszedł, nie? To on jest tak chyba na sumieniu miał, on w każdej chwili myślał, że policja może za nim idzie. Tu też niedaleko stąd on zaatakował kobietę, która przeżyła. Tak, to jest kobieta, która mieszka w tej samej wsi, w której mieszka Leszek. Znacznie od niego starsza, mogłaby być jego matką. Myślę, że opowie nam o tym. 30 kroków, metrów już byłam od szosy na bruku. No tak jakoś coś mi tak dawało, obejrzy się. Tak jakby, tak już człowiek jak coś czuje, nie? Jak tak z tyłu, jak ktoś patrzy na człowieka, czy tam idzie, tak coś obejrzy się. No i ja oglądam, no akurat nie. Coś takiego czarnego, ciemnego idzie. No tak ciemno, szaro nie było w lipcu, nie? Bo to lipiec jest, jeszcze noce są jasne i wieczór długi był. I ja tak widzę, takie ciemno coś idzie, tak stanęłam i sobie myślę, może tu od nas ktoś książek, bo tam kuzyn wraca nieraz takiego, takie nocne duchy są tak.
I chodzili tak do siebie, co myślę, idę albo... Tak stanęłam i patrzę. Ale tak wczoraj jak do mnie bliżej przyszedł, ja szłam po prawej, a on szedł po lewej stronie. Jak tak stanęła i patrzę. Idzie prosto do mnie. I ja sobie myślę, ale tak spojrzałam, co to tak się lipiec ciepło, to tak jakby jakiś płaszcz ma na sobie i beret i tutaj ciemno, nie? I tak patrzę. Ja mówię, to coś nie jest tak chyba, jakiś żart jest. I prosto do mnie idzie. No jak idzie do mnie, ja widzę, że jest zamaskowany, ma ten płaszcz taki, co pracownicy robią na deszczu, taki, jak to się on nazywa, ten płaszcz taki gumowy, taki granat wypowiały. I tak się tylko w duchu pomyślałam, to coś jest nie w porządku, bo przy zamaskowany, ja przecież tyle szłam i to nigdy, albo ktoś mi chce wystraszyć i nic i stoję. Ale już w duchu już tak trochę już widziałam, że coś jest nie tak. I jak przyszedł do mnie, prosto tak przyszedł, przyleciał, jak złapał od razu tu, ale z tyłu. Jak szedł, to tak mnie zaraz z tyłu tak złapał. Jakoś okręciła mnie, z tyłu złapał. Jak od razu zaczął ściągać wszystko, zrywać ze mnie, nie? I tylko przytłumionym takim głosem mówi do mnie, ja cię zamorduję, ja cię zamorduję. I jak on już te słowa powiedział i do mnie od razu tak gwałtownie i ja cię zamorduję, to ja już myślałam, no tak, to już jest moja ostatnia noc, wieczór, moja ostatni już dzień, mój wieczór, bo tego nigdy nie było, to coś mi tak tknęło, że to coś jest nie tak w porządku, zamorduję cię, a ja potem mówię do niego, za co? Co ci zrobiłam? On nic nie mówił, ani co, ani nic, tylko mnie ciągnął, szarpał ze mnie te moje ubrania, nie, i tu spódnicę, tu na dorajstwo, tu rozerwał. A ja się bronię i się szarpię, nie chcę mu się dawać ani tam tego i tylko mówię, co ci zrobiłam, dlaczego, a on mówi, nic nie mówił. I on mnie ciągnie na drugą stronę do żyta. A ja się obraniam i siły tej nie mam, bo ja mam w krzyżu te korzonki, nie, te kręgosłup mnie boli i nie miałam tyle siły, żebym się mogła tam bronić i szarpać. Troszkę się broniłam i szarpałam, a on tylko mnie szarpał. No i on chyba już nie pamiętam z tego strachu, no po głowie. No, pięścią, tak po głowie, bo miałam już drugiego dnia dopiero tak głowa, tego dnia już tej nocy nie czułam nic, bo z tego strachu to miałam siną głowę, miałam łzy i tego. I ściągnie na tą stronę do tego żyta. I tam nogami się, jak się szarpałam i on ze mną, to nogi się w tej słomie, w tym życiu zakręciłam, ja się przewróciłam. No wtedy on już tam na mnie tego i ściągał i tłukł, no to wtedy już nie dałam rady, nie? Także siniaki miałam po ciele i miałam obite i porwane, miałam wszystko tak, spódnice i pobrudzone, poszarpane, poniszczone miałam. Czy on panią zgwałcił? Tak. Poznała go pani? Tak, Ale wtedy już w czasie tego ataku poznała pani, tak. że to jest Leszek? tak. Dopóki jak on dochodził do mnie, nie, to tak nie poznawałam, ale tak trochę tak po chodzie, nie, bo on ma ten huk taki, bo jak we wsi parę osób jest, to tak po chodach pozna, nie, chociaż nic tam nie będzie mówił, ale te ruchy. A on w ogóle taki, ten huk taki ma, taki i on się trząsł, a on się trzęsie. Potem go poznawałam. No a potem już to już poznawałam, że to on już jest, nie? I mogłam w trakcie tego, jak on leżał, no to mogłam mu ściągnąć ten, bo on miał gol. Mogłam ściągnąć. Ale mnie tak coś tknęło, nie ściągaj. Bo on myśli, że ty go nie znasz, że ty go nie poznajesz. A jak ja mu ściągnę, będzie wiedział dokładnie, że to ja już wiem, że to on jest, a tak mi w duchu mówi, nie ściągaj. A ja sam się nie ściągam, bo i go tak poznaję, a potem, bo on będzie myślał, że ja go nie poznaję go. I wtedy akurat nie może mi zabić. I może i dobrze zrobiłam, że mu nie ściągałam tego. No i mógłby mu zabić, przecież mógł zakopać i kto by o mnie wiedział tam. A dlaczego on nie zrobił, nie wiem. No jak to się skończyło? Pani uciekła, czy on uciekł? On wstał. Wstał, naciągnął spodnie i poszedł. Przez takie koło zrobił życie na bruk i szosą do domu. A ja pomyślałam, że on, jak jemu się coś przypomni, żeby może wrócić, żeby mnie może zabić, tak ja złapałam w ręce jeden but i rajstopy tylko w garść i tak sobie pomyślałam,
może wrócić on. I ja, jak wyszłam ze życia, to raz tylko obejrzałam się, jak do domu gnałam, nawet nie wiem jak szybko, bo myślałam, że on może wrócić. No i tak uciekłam do domu i on nie wrócił. No i tak się skończyło. Ja mówiłam, że to on nie, to wszyscy mówili, że to jest nieprawda, że ja się mylę, że to ktoś inny był, że mi tylko się tak wydaje, że to jest nieprawda, że on był spokojny, że on był cichy, że on był taki, że ja kłamię. Ja mówię, jak ja mogę kłamać, jak ja mogłam zeznawać, jak ja mogłam do policji iść i mówić śledczemu, że tak i tak, gdyby ja go nie poznała, to ja nie mogłam mówić, że tylko na mnie ktoś napadł, ale nie wiem kto, ale go poznałam. Policja łączy go oficjalnie z 26 nierozwiązanymi zabójstwami kobiet w latach 1984-1992. Nieoficjalnie funkcjonariusze z zespołu Wampir mówili o 38 pewnych i 50 bardzo prawdopodobnych. Większość policjantów go znała. Tu mieszkał przecież koło nas i przychodził do tej restauracji na obiad po prostu. Myśmy go widzieli, przechodziliśmy koło siebie. Nie wiedzieliśmy, kto to jest, no bo nie wyglądał, absolutnie nie wyglądał na to. Dlaczego on tak długo nie wszedł wam w palce, w ręce? Myślę, że chyba zawinił tutaj rok 89. Redukcja ludzi typu jedni odchodzili, drudzy przychodzili, jego sprawę ktoś tam prowadził, rzucił, inny brał. Nie było zainteresowania jakiegoś takiego z tego. Pierwsze przeszukanie u niego było już źle zrobione, bo po 4 miesiącach znaleziono biustonosz i halki. Jeszcze przeżyłyby 3 dziewczyny, bo od momentu pierwszego przeszukania do 4 miesięcy on jeszcze zamordował 3 dziewczyny. Więc można powiedzieć, że również można go było zamknąć po pierwszym gwałcie, który został mu udowodniony. A był jeszcze również podejrzany wcześniej w sprawach o gwałt. Inny, też nam nie wyszedł. Z tym, że to już nie za mojej kadencji, tylko wcześniej tutaj, kto był komendantem. Nie no, te zarzuty... Łączą się w ogóle do pracy tutaj, bo to nie można powiedzieć osobowo do tego czy do tego, tylko że to się w ogóle do sposobu, do stylu pracy, jakie to wszystko tutaj. Bo to nie są zarzuty stawiane panu, bo to nie tyczy pańskiego okresu pracy, ale pan też jest policjantem. No, zgadza się. Ja tu odczuwam, że no, były takie momenty, gdzie można byłoby go jednak wziąć. Można go było wziąć, no ustalić jednak, nie? Czy pan wie, że ja robiłem analizę i 95% zabójstw jest dokonywanych w soboty i w niedzielę? I nikt o tym w komendzie głównej na przykład nie pomyślał, że przez 10 lat ktoś morduje w soboty, w niedzielę w podobny sposób. No, ciekawa hipoteza. Ja sobie też nawet chyba bym tak nie mógł tego bez jakiegoś materiału do badań. Ale gdyby ktoś te materiały porównał kiedyś w odpowiednim czasie, można było wysnuć jakieś wnioski. Że w komendzie głównej, gdyby ktoś się wziął, usiadł i dostał te sprawy na biurko, to też musiałoby coś być z tego. No musiałoby coś być. Już modus operandi w wielu sprawach się niesamowicie pokrywa. Starsze kobiety zawsze mordowane w domu, młode dziewczyny gdzieś w terenie, w plenerze. I nie zawsze są gwałcone. I nie zawsze są gwałcone, nie? Ale zawsze jakby zaspokają swój popęd seksualny, nawet jak nie gwałcił, Trochę to... zboczony, ale na pewno. Do kogo mieć pretensje właściwie dzisiaj? Trudno powiedzieć, tak naprawdę to myślę, że wielu ludzi mogłoby sobie powiedzieć. No on jeździł po kraju i to jest straszna rzecz, on jeździł po kraju. Można również powiedzieć tak, że u nas pierwsze zabójstwo i jest, tak? Bo to u nas było pierwsze zabójstwo na naszym tu bytowskim terenie i został ustalony. Do tej pory nigdy nie robił żadnych przestępstw w miejscu swojego zamieszkania bezpośrednio bliżej, tylko gdzieś tam wyjeżdżał, zawsze był osobą nieznaną. Powiem, że okrutną i to był jego błąd, bo gdy tego błędu nie popełnił, mordowałby dalej. Nie jest to wykluczane. Makabryczna mapa Polski, którą sam narysował na atlasie samochodowym, była cała pokryta czerwonymi krzyżykami od Suwałk po Kraków i od Szczecina po Białystok. W okresie tym Pękalski praktycznie nie pracował, żył z kradzieży i żebractwa, jadł w tanich barach mlecznych albo prosił o jedzenie na litość. Jego wygląd
Chudy, brudny, jąkający się, sprawiał, że ludzie dawali mu kanapki i grosze, nie podejrzewając, że właśnie patrzą na jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców w historii Europy Środkowej. Trzecie zatrzymanie i proces. Wampir z Bytowa w świetle reflektorów. Trzynastego października 1992 roku sekretarka prokuratury rejonowej w Bytowie, przeglądając akta gwałtu na Bernadetcie K. z maja tego samego roku, zauważa zdjęcie Leszka Pękalskiego i przypomina sobie opis sprawcy zabójstwa 17-letniej Sylwii R. z Darszkowa. O godzinie 7:15 Leszek zostaje wyprowadzony w kajdankach, nie stawia oporu, tylko pyta, jąkając się: za co mnie bierzecie? W komisariacie w Bytowie najpierw przyznaje się wyłącznie do zabójstwa Sylwii R. 2 dni później, 15 października, zaczyna opowiadać o kolejnych ofiarach aspirant Zdzisław Szwajk i podkomisarz Janusz. Przynoszą mu wielką mapę Polski oraz atlas samochodowy wydawnictwa PPWK. Leszek zaznacza czerwonym długopisem pierwsze 20 krzyżyków. W ciągu następnych tygodni lista rośnie codziennie: 30, 47, 67, 79, wreszcie ponad 90 miejsc zbrodni. Śledczy z grupy Wampir, oficjalnie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWMO w Słupsku, przewożą go po całym kraju w radiowozie z ratowanymi szybami. Odbywa się 73 wizje lokalne. Najdłuższa seria w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pękalski wchodzi do mieszkań, w których nigdy wcześniej nie był widziany przez świadków. Układa manekina w dokładnie takiej pozycji, w jakiej zostawił zwłoki. Pokazuje ruchy duszenia, bicie kosturem i gwałt. Na widok młodych policjantek dostaje widocznej erekcji. Stenogramy z wizji lokalnych zawierają zdania typu: tu ją uderzyłem 18 razy w głowę, potem jeszcze 5 razy w krocze, bo się ruszała, albo majtki były różowe w grochy. Ściągnąłem je zębami, bo ręce miałem zajęte. Akt oskarżenia liczy 728 stron i jest odczytywany przez 5 godzin podczas pierwszej rozprawy 20 września 1993 roku w Sądzie Wojewódzkim w Słupsku, sala numer 101. Oskarżono go o 17 zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Art. 148, paragraf 2 KK. 2 usiłowania zabójstwa. 1 dokonany gwałt na Bernadetcie K. 1 porwanie dziecka ze skutkiem śmiertelnym. Proces trwa 2,5 roku, 127 rozpraw. Ponad 400 świadków, 72 tomy akt. Sala jest zawsze pełna dziennikarzy, rodzin ofiar i ciekawskich. Pękalski najpierw potwierdza wszystkie zeznania, potem na początku 1994 roku nagle wycofuje wszystko. Policja mnie zmuszała kanapkami i papierosami. Nic nie zrobiłem. To wszystko kłamstwo. Współwięźniowie z aresztu w Słupsku, m.in. Mariusz Trynkiewicz i inni głośne nazwiska, doradzili mu strategię mącenia wody. Biegli psychiatrzy i psycholodzy, profesor Andrzej Majchrowski i doktor habilitowany Danuta Hajdukiewicz z Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie. Opinia z marca 1994 roku. Lekkie upośledzenie umysłowe, iloraz inteligencji 89, organiczne uszkodzenie płatów czołowych i skroniowych, sadystyczne zaburzenia preferencji seksualnych z nekrofilią i gerontofilią, osobowość psychopatyczna, ograniczona poczytalność w stopniu znacznym, ale zdolny do udziału w postępowaniu. Profesor Jerzy Pobocha z Wrocławia. Opinia uzupełniająca z października 1995 roku. Sprawca nie jest wariatem, wie doskonale, co zrobił i może odpowiadać przed sądem.
9 lutego 1996 roku o godzinie 14:25 sędzia Roman Paszkowski ogłasza wyrok: 25 lat pozbawienia wolności. Ówczesne maksimum, bo dożywocie wprowadzono dopiero w 1997 roku, wyłącznie za zabójstwo Sylwii R., jednocześnie uniewinnienie od pozostałych 16 zabójstw z braku dostatecznych dowodów poza zeznaniami samego oskarżonego. Uzasadnienie ustne trwa 4 godziny, pisemne liczy 350 stron. Obrona składa apelację, prokuratura również. Sąd apelacyjny w Gdańsku w lutym 1998 roku utrzymuje wyrok w mocy. Wyrok wywołuje szok w całej Polsce. Gazety piszą: człowiek, który przyznał się do 90 morderstw, skazany tylko za jedno, wampir z Bytowa, wychodzi na wolność za 20 parę lat. Rodziny ofiar płaczą na korytarzu sądowym. Dziennikarze biją brawo za sensację. Pękalski, wychodząc z sali, uśmiecha się i mówi do strażników: no to teraz odpocznę sobie 25 lat. Odsiedka i kończenie kary. Lutego 1996 roku, zaraz po ogłoszeniu wyroku, Leszek Pękalski zostaje przewieziony z aresztu śledczego w Słupsku do zakładu karnego w Starogardzie Gdańskim. Trafia na specjalny oddział terapeutyczny nr 7, przeznaczony dla sprawców przestępstw seksualnych z upośledzeniem umysłowym lub zaburzeniami psychicznymi. Cela jednoosobowa o powierzchni 9 m2, okratowane okno, metalowe łóżko, mały telewizor czarno-biały, później kolorowy, szafka i stolik. Od pierwszych dni zachowuje się wzorcowo. Nigdy w ciągu 21 lat odsiadki nie dostaje żadnej kary dyscyplinarnej, nigdy nie wdaje się w bójki, nigdy nie próbuje ucieczki. Przez pierwsze 5 lat 1996-2001 pracuje w więziennej kuchni, obiera ziemniaki, myje gary, dostaje za to pochwały i dodatkowe paczki, wychowawcy notują. Skazany Pękalski jest posłuszny, pracowity, wykonuje polecenia bez dyskusji. Czyta głównie gazety z nagimi kobietami: Bravo Girl, CKM, Panorama, Fakt. Strony z gołymi zdjęciami. Personel przymyka oko na masturbację przy tych gazetach. W celi ma kilkadziesiąt wycinków z nagimi kobietami przyklejonych taśmą nad łóżkiem. Co tydzień dostaje widzenie z siostrą Joanną. Rozmawiają o głupotach, nigdy o zbrodniach. Terapia grupowa odbywa się 2 razy w tygodniu. Prowadzi ją psycholog zakładowy pani Elżbieta K. Pękalski uczestniczy, ale 0 postępów. Na pytanie, czy żałuje tego, co zrobił, odpowiada zawsze: a czego tu żałować? One same chciały. W dokumentacji terapeutycznej z 2003 roku wpis: brak wglądu w winę, brak skruchy, nadal obecne fantazje sadystyczno-nekrofilne, wysokie ryzyko recydywy. W 2005 roku próbuje jedynego aktu autoagresji. Powierzchownie tnie sobie przed ramiona żyletką po odmowie dodatkowego widzenia z siostrą zszywany w ambulatorium, potem przez miesiąc w celi obserwacyjnej. Telewizja staje się jego życiem. Codziennie od 16 do 22 ogląda seriale TVP i TVN. M jak miłość na wspólnej, Klan, Plebania, później Rolnik szuka żony i Na sygnale. Zna wszystkie odcinki na pamięć, potrafi cytować dialogi. Wychowawcy: jak leci jego ulubiony serial, to nawet obiadu nie chce jeść, żeby nie przegapić. W 2008 roku dostaje mały odtwarzacz DVD. Siostra przynosi mu płyty z filmami erotycznymi, soft porno. Ogląda je w kółko, personel znowu przymyka oko. W 2010 roku zaczyna pisać listy do kobiet. Adresy bierze z ogłoszeń matrymonialnych w Fakcie. Pisze po 10-12 listów tygodniowo. Zawsze ten sam tekst. Jestem samotny, szukam żony, mam dobre serce. Żadna nie odpowiada.
W 2012 roku próbuje samobójstwa przez powieszenie na prześcieradle, udaremnione 2 dni w izbie obserwacyjnej. Powód: odmówiono mu paczki z Bravo Girl, bo na okładce była zbyt odsłonięta kobieta. W 2015 roku składa pierwszy wniosek o przedterminowe zwolnienie. Sąd penitencjarny w Gdańsku odmawia po opinii biegłych. Nadal bardzo wysokie ryzyko powrotu do zachowań przestępczych. Rok później, w 2016 roku, dyrektor zakładu składa wniosek o skrócenie kary o 2 lata za wzorowe zachowanie i pracę. Sąd penitencjarny przychyla się. Kara kończy się 7 kwietnia 2017 roku zamiast 9 kwietnia 2019 roku. W całym kraju wybucha panika. W Bytowie, Osiekach i Słupsku organizowane są protesty. Ludzie zbierają podpisy pod petycjami „Nie wypuszczajcie bestii”. Telewizja pokazuje transparenty „Pękalski nigdy na wolność”. Media nazywają go polskim Hannibalem Lecterem, który za kilka miesięcy będzie wolny. Siostra Joanna w wywiadzie dla Faktu. Leszek jest już innym człowiekiem. Zasługuje na drugą szansę. W marcu 2017 roku prokurator generalny składa wniosek o zastosowanie ustawy o nadzorze prewencyjnym i izolacji po odbyciu kary. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyznacza termin na 8 kwietnia 2017 roku, dzień przed planowanym wyjściem na wolność. 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 23:00 Leszek Pękalski pakuje swoje rzeczy do tekturowego pudła. 50 gazet erotycznych, 2 dresy, 3 pary skarpet, telewizor i odtwarzacz DVD. Myśli, że jutro wychodzi na wolność. 8 kwietnia o godzinie 8:00 zamiast bramy głównej wchodzi do sali widzeń. Tam czeka na niego 3 sędziów, prokurator i biegli psychiatrzy. O godzinie 12:00 sąd orzeka bezterminowa izolacja w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Pękalski płacze po raz pierwszy od 25 lat. W kajdankach i kamizelce kuloodpornej zostaje wywieziony czarnym busem z napisem „Służba więzienna”. Zamiast wolności kolejny mur. Ta izolacja pokaże Gostynin do dziś. 9 kwietnia 2017 roku o godzinie 8:00 zamiast bramy więzienia w Starogardzie Gdańskim Leszek Pękalski w kajdankach na rękach i nogach oraz w kamizelce kuloodpornej zostaje wsadzony do czarnego busa służby więziennej z przyciemnianymi szybami. Bus jedzie 180 km na południe do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Ośrodek mieści się w budynkach dawnego zakładu karnego. Otoczony jest murem wysokim na 6 metrów, drutem kolczastym pod napięciem i wieżyczkami strażniczymi. W momencie przyjazdu Pękalskiego przebywało tam już 9 pacjentów, m.in. Mariusz Trynkiewicz, Mieczysław K., Ryszard S. Pierwsza opinia biegłych: maj 2017 rok. Ryzyko recydywy seksualno-sadystycznej oceniane jako bardzo wysokie. Brak jakichkolwiek postępów terapeutycznych w okresie odbywania kary. Nadal obecne fantazje nekrofilne i sadystyczne. 0 skruchy, 0 empatii, konieczna bezterminowa izolacja. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim orzeka izolację na czas nieokreślony. Siostra Joanna przysyła mu paczki z dresami, kapciami, słodyczami i gazetami. Fakt, Super Express, czasem CKM. W ciągu 8 lat 2017-2025 przytył 35 kg, waży 110 kg przy wzroście 178 cm. Pacjent nie wykazuje żadnej skruchy. W rozmowach nadal fantazjuje o przemocy seksualnej wobec kobiet. W dalszym ciągu prezentuje cechy osobowości psychopatycznej i sadystycznych zaburzeń seksualnych z nekrofilią.
Ryzyko popełnienia kolejnego przestępstwa oceniane jako ekstremalnie wysokie. W 2024 roku składa wniosek o uchylenie izolacji. Sąd okręgowy w Płocku odrzuca po raz 15. Adwokat z urzędu, bo sam nie chce żadnego, składa kasację do Sądu Najwyższego, również odrzucona. Wszystkie drogi prawne wyczerpane. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił jego skargę w 2024 roku. Najprawdopodobniej spędzi tam resztę życia. Umrze za murem, otoczony drutem kolczastym, z telewizorem jako jedynym oknem na świat. Dzięki, że dotrwałeś do końca tej ciężkiej, ale prawdziwej historii. Leszek Pękalski. Człowiek, który przyznał się do 90 zbrodni, a dziś, w listopadzie 2025, dalej siedzi za murem w Gostyninie i najprawdopodobniej nigdy już go nie opuści. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, to mega pomaga. Subskrybuj z dzwoneczkiem, bo kolejne mocne historie wchodzą już niedługo. Napisz w komentarzu, ile według Ciebie naprawdę zabił Pękalski. Instagram i TikTok w opisie. Trzymajcie się, cześć. Kobieta patrzy na mężczyznę, tak? To co się podoba? Że członka ma między nogami mężczyzna, nieraz, takiego dużego nieraz. No i co jeszcze podoba się? Wygląd twarzy. I co tam jeszcze się może podobać? Kolor włosów czy coś może się podobać. Jak miała na imię? Sylwia. Panią znał wcześniej? Wcześniej, jeden dzień wcześniej poznałem ją. Gdzie? W sklepie spożywczym. No była sprzedawczynią. Tak. Poprosiłem ją trochę kiełbasy, czyli paszczetowej i trochę chleba. I dodała mi na kredyt, bo ja wtedy grosza nie miałem przy sobie. Tak trochę się ulitowała nad panem. Tak, można by powiedzieć. No i wtedy ją na drugi dzień widział tą drogą, że szła i wtedy ją zaczepiąc, wtedy ją zagadałem ją, pogadałem z nią na razie o swoich problemach, o swoim losie. Wtedy ją następnie uderzyłem żelazem. A dlaczego pan ją uderzył? Ponieważ odmawiałem mi A co pan od niej chciał? No, żeby dobrowolnie mi się dała zaspokoić się intymnie. Tak jak pan zaproponował? Tak. A co ona na to? Co ona na to? Co ona na to? No wtedy odmówiła mi propozycję, mówię, że nie chce mi się żenić, że jeszcze młoda jestem. To co pan jej proponował? Stosunek seksualny? Jak to pan podszedł tak do kobiety w lesie i... Tak, wtedy... Nie bała się? Nie bała się z początku. Odważnie rozmawiała ze mną. Poznała pana? Tak. Że panu dała wcześniej jeść? Tak. No i wtedy ją zagadałem, porozmawiałem, ona odmawiała mi propozycji i mówiła, żebym sobie szukał jakiejś innej dziewczyny, bo tych dziewczyn jest dużo, tak mówiła mi. No wtedy wziąłem to żelazo, tam z tyłu w trawie miałem schowane, za plecami i wtedy uderzyłem. Raz ją pan uderzył? Kilka razy. Uderzyłem i wtedy straciła przytomność i padła. Zaspokoił się pan wtedy? Tak, seksualnie. Czułem przyjemność, że mam kobietę w końcu. Że już mogłem raz w życiu zaspokoić się. Jak pan to robi? Przecież to trup. Trup, ale jak żywa była, to nie dało mi się. Dlatego martwą ruchałem. Zaspokoiłem się seksualnie. No, miałem wytrysk do jej narządów rodnych. Odczuwa pan wtedy satysfakcję? Tak, wtedy. Nie przeszkadza panu, że ona nie żyje? Nie przeszkadzało, że ciepła była. Jeszcze pan potem do niej wracał? Tak, jeszcze raz. Wieczorem? Tak, wieczorem się zaspokoiłem seksualnie. Znowu? No, znowu.
No już była zimna. Była zimna, no ale czułem, że mam kobietę już. No i wtedy zaspokojenie się, wtedy zostawiłem ją i wtedy poszedłem do domu. To w życiu pan współżył tylko z jedną kobietą? Jedną. I to martwą. No. W tym pamiętniku opisał pan 64 morderstwa. Tak, pisałem 64. One się zdarzyły, te morderstwa, czy nie? Tak. A potem się pan z tego wycofał. No tak, wycofałem się, bo się bałem. W strachu byłem. Teraz pan nie pisze pamiętnika? Czy teraz piszę? Piszę oczywiście. Miałem napisany, na początku tego roku miałem pamiętnik pisany, dokładnie w kwietniu go pisałem, cały miesiąc kwiecień go pisałem. I ile morderstw pan tam opisał? Tam napisałem, jeszcze nie pamiętam, ale napisałem kilkanaście zabójstw zdążyłem opisać. Ale to pan jakby się sam przyznaje do tego, nie? Tak. Co się zdarzyło w Toruniu? W Toruniu się zdarzyło, że tam Ewa Pander uderzyła młotkiem, bo nie dało mi się zaspokoić seksualnie. Gdzie ją pan spotkał? Spotkałem ją przy szosie asfaltowej na skraju lasu. To już było po Sylwii? Czy przed Sylwią? Dużo przed Sylwią czasu. I też jej pan proponował stosunek? Proponowałem, ale mi się nie udało, bo tam odgłosy samochodów było słychać, bo samochody tam w pobliżu przejeżdżały. I co jej pan zrobił? Uderzyłem ją młotkiem. Miał pan młotek przy sobie? Miałem młotek, znalazłem tam... znalazłem po drodze tam na wysypisku śmieci, na wysypisku złomu. Co jeszcze pan opisuje? Co opisuję? No tam opisuję jeszcze o innych zdarzeniach, też w Toruniu. To w Toruniu były 2? W Toruniu były 3. To drugie gdzie? W basenie tam w centrum miasta. To tam spotkałem też dziewczynę. Młodą, ale inna niż tamta. Na moje propozycje źle zareagowałem. Wtedy ją uderzyłem, udusiłem ją. I wtedy ciosy zadawałem ręką ją po ciele, po zęby jej uderzyłem. Po twarzy i wtedy zemdlała. I dodusiłem ją paskiem. I wtedy zaspokoiłem się seksualnie. No i wtedy ją ugryzłem w cycek z radości, bo byłem podniecony mocno i wtedy ją na koniec wrzuciłem do tego basenu i wtedy oddaliłem się. Zabrałem jej płaszcz i wrzuciłem ją tą garderobę w mieście. Do śmietnika. Pan się normalnie przyznaje do tego, co pan kiedyś odwołał, tak? To odwoływałem, prawda, też odwoływałem to kiedyś. A teraz pan twierdzi, że tak było? Tak. Ile tych kobiet było? No dużo było. Tak dokładnie nie jestem. Nie Ale ile? Kilkanaście, kilkadziesiąt? Kilkanaście było. Ponad 20. Do tylu się pan przyznaje? Mhm. Każdą pan zamordował? Tak. Wśród tych z czynów jest też policjant na strzelnicy w Słupsku. Został załatwiony nożem. To jak pan to zrobił? 13 lat temu, to było zimą i wtedy poszedłem na tą strzelnicę, wtedy wchodziłem po tych obiektach, tam nadeszedł jakiś pan, świeciał latarką. No i wtedy się pytał, co ja tu robię. Wtedy powiedział, że tak sobie chodzę sobie po tym terenie, zwiedzam, co to jest za teren. Było mi to ciekawe i wtedy wygnał mnie, szarpę też wtedy uderzyłem nożem. I wtedy pan zabił tego policjanta? Tak. Wtedy po tym zabójstwie nożem zabiłem go, wtedy poszedłem przez płot, uciekłem przez pola i przez zabudowanie poszedłem na dworzec autobusowy, znaczy kolejowy, bo chciałem wtedy jechać na Śląsk do pracy. To dlaczego pan teraz opisał to w tym pamiętniku? Czego się pan przyznaje? Przyznałem się, bo to zrobione, został popełniony, przyznałem się.